Jesteśmy w pracowni Rajmunda Ziemskiego, pracowni wpisanej na listę warszawskich historycznych pracowni artystycznych. Dzisiaj wspólnie z miastem stołecznym Warszawa realizujemy film dokumentujący to miejsce pracy twórczej Rajmunda Ziemskiego. Zapraszamy serdecznie. Opowieść o niezwykłej pracowni Rajmunda Ziemskiego zacznę od umiejscowienia jej na mapie Warszawy. Znajdujemy się u zbiegu ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskich w samym centrum miasta. Tutaj mieści się budynek antycedet, który został oddany do użytku w 1959 roku i został zaprojektowany przez dwóch wybitnych architektów, Jana Bogusławskiego i Bogdana Gniewiewskiego. Antycedet miał odpowiadać nowym ideałom powojennej Warszawy, był wyrazem nowoczesności, miał tak naprawdę łączyć funkcje z jednej strony mieszkalne, handlowe, ale też użytkowe i tym sposobem wpisywać się właśnie w ten model miasta wielkomiejskiego. Taki był cel, takie były założenia architektów. Na samym dole znajdował się słynny bar Praga. Był to pierwszy samoobsługowy bar w Polsce i prasa donosiła, że w tym miejscu mogło jednocześnie jeść nawet 400 osób. Było to miejsce bardzo przestronne, jak na tamte czasy zajmowało kilka tysięcy metrów, chyba 3000 metrów kwadratowych i było to miejsce kultowe, wzorowane na barze samoobsługowym z czeskiej Pragi i właśnie ten koncept przywiózł tutaj architekt tego miejsca. Na samej górze, na 6. piętrze, zbudowane były w myśl właśnie bezklasowego, nowoczesnego społeczeństwa, zaplanowane były pracownie dla artystów. I one były zaplanowane już pod miejsca pracy twórczej. Okna rozciągały się w tych pracowniach na 2 kondygnacje, zapewniając idealne światło do pracy twórczej. I tutaj w tym budynku swoje pracownie miało kilku uznanych artystów, między innymi Rajmund Ziemski, który wprowadził się tutaj w marcu 1972 roku i tutaj nie tylko pracował, ale też mieszkał. Dla Ziemskiego wprowadzenie się tutaj na 6. piętro antycedetu było absolutnie jak złapaniem Pana Boga za nogi. Był zachwycony i był szczęśliwy, że wreszcie ma swoją piękną, ale też przestrzenną pracownię. Przypomnę, że wcześniej jego pracownia znajdowała się wtedy przy ulicy Nowotki, dzisiaj przy Jana Pawła i była to bardzo mała przestrzeń, która była nie tylko ciasna, ale też w której miał duże problemy z ogrzewaniem, więc była to przestrzeń kompletnie niedostosowana do pracy twórczej. Tutaj Ziemski miał idealne miejsce do pracy. Spektakularne było nie tylko położenie tej pracowni w samym centrum miasta, ale również wyjątkowy był i jest widok z samej pracowni. Z okien obserwować Ziemski mógł przede wszystkim modernistyczny budynek Smyka, natomiast patrzył również na budynek Cedetu i na nieistniejący dzisiaj już budynek Chemii, zaprojektowany również przez Bogusławskiego. Usytuowanie samej pracowni właśnie tutaj w samym centrum miasta było dla Ziemskiego niezwykle wygodne, ponieważ miał tutaj 3 kroki do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, gdzie pracował i z którą był związany przez ponad 50 lat, więc codziennie mógł spacerować właśnie stąd, tutaj z rogu Kruczej i Alei Jerozolimskich na krakowskie przedmieście przez Nowy Świat do Akademii. Tu w pracowni znajduje się antresola, na której Ziemski zawsze odkładał swoje namalowane obrazy, ale tam też miał taki swój kącik, gdzie o ile miał siłę i dopóki miał siłę, siadał sobie na krzesełku przy stoliku, pił kawę ze swojego ulubionego kubka i z góry patrzył na dachy właśnie powojennych kamienic i na budynek Cedetu czy Orbisu. Natomiast na antresoli tam było miejsce, w którym on spędzał po prostu czas, ponieważ tutaj na dole, w tej przestrzeni, w której teraz jesteśmy, w której teraz znajdują się obrazy,
w tej przestrzeni nie było miejsca na nic. Tutaj wszędzie, jak można zobaczyć na archiwalnych filmach, wszędzie stały obrazy. Obrazy były poustawiane jeden przy drugim i trzeba było spacerować takimi ścieżkami pomiędzy tymi obrazami. Natomiast na samej podłodze, wszędzie, można zobaczyć taką tak naprawdę materię, resztki farb, tubki z farbami, pędzle, opakowania. To była kilkunastocentymetrowa materia tak naprawdę życia twórczego, twórczej materii malarskiej i pozostałości po procesie tworzenia. Także panował tutaj niesamowity twórczy nieład, w którym Ziemski świetnie się odnajdywał. Jak zobaczymy również na archiwalnych zdjęciach, Ziemskiemu towarzyszyły sterty papierów, stosy katalogów, notatek malarskich, szkiców, gwaszy, rysunków. On zawsze wiedział, mimo że miał bardzo słaby wzrok i praktycznie w ostatnich latach nie widział, w każdej chwili mógł jednym gestem wyciągnąć kartkę, której właśnie szukał. Ta pracownia teraz jest uporządkowana delikatnie, dlatego że zostaliśmy wpisani na listę warszawskich historycznych pracowni artystycznych i jest to miejsce, w którym przyjmujemy gości i organizujemy oprowadzania kuratorskie. Dlatego musieliśmy tutaj część obrazów stąd wynieść i musieliśmy stworzyć przestrzeń, która nam pozwala oprowadzać gości i też opowiadać historię o Rajmundzie Ziemskim. Natomiast mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że jest to miejsce, w którym tak naprawdę czas zatrzymał się w miejscu. Między innymi dzięki temu, że wszystko, co tutaj mamy, czyli cała przestrzeń ścian, szafek, szafeczek, to wszystko jest zostawione tak, jak za czasów Rajmunda Ziemskiego. Jest to nieinscenizowane miejsce, w którym możemy absolutnie poczuć się trochę jak w Muzeum Rajmunda Ziemskiego. Możemy zobaczyć dzięki plakatom, które wiszą na ścianach, gdzie Rajmund Ziemski miał wystawy indywidualne, zbiorowe, w jakich latach. Można zobaczyć, jak wyglądały plakaty z ówczesnych czasów. Na ścianach wiszą również stare mapy, wiszą stare ryciny, wiszą tabliczki, które są przyniesione z pracowni z Akademii Sztuk Pięknych. Są to tabliczki z informacjami o tym, że Ziemski był asystentem profesora Jana Cybisa, że prowadził własną pracownię malarską. Można zobaczyć zdjęcia autentyczne oraz katalogi z wystaw, książki, którymi się otaczał, które czytał Rajmund Ziemski. Można w tej pracowni również zobaczyć to, czym Ziemski się inspirował, a inspirował się na przykład sztuką Dalekiego Wschodu, kaligrafią. Są tak naprawdę całe regały z książkami i katalogami z wystaw, również z materiałami z Azji, które były dla niego ogromną inspiracją. Półki Rajmunda Ziemskiego i tutaj te pełne takich osobistych pamiątek są również świadectwem jego życia i są taką pamiątką po tym, jak żył, jakie życie prowadził i czym się otaczał. Po pustych opakowaniach, po cygarach możemy dowiedzieć się, że Ziemski bardzo lubił palić cygara, ponieważ miał bardzo ograniczone możliwości finansowe. W związku z tym te cygara, które dostawał od rodziny z zagranicy, bardzo często sobie przecinał na pół albo przecinał na 3 części i palił je aż do momentu, aż zaczęły go piec palce. Mamy tych opakowań tu po jego cygarach mnóstwo. Są też pamiątki, medale i inne gadżety, które przywoził ze swoich podróży, ale też przede wszystkim są też zdjęcia ze swoimi studentami, ponieważ Ziemski był kochany, uwielbiany przez swoich studentów i zawsze bardzo, bardzo ciepło o nich się wypowiadał. Oni byli dla niego tak naprawdę jak rodzina, dlatego też w głównym miejscu pracowni są zdjęcia Ziemskiego ze studentami.
Tak jak powiedziałam, to miejsce, w którym jesteśmy, ta pracownia pozostaje w większości w stanie niezmienionym, dlatego też te ślady na podłodze, są te ślady farby. Ziemski malował najczęściej na podłodze, tak oczywiście zawsze z papierosem albo z papierosem w ustach, ponieważ cygara były na specjalną okazję, a podczas pracy twórczej Ziemski nie rozstawał się z papierosem. Później w czasie, w którym już nie mógł się schylać, miał problem z chodzeniem, problemy zdrowotne były dla niego dużym utrudnieniem, wówczas ten cały proces malarski się zmieniał i on najczęściej pracował przy sztaludze, często już w ostatnich latach na siedząco. Bardzo ważnym elementem pracowni Rajmunda Ziemskiego jest jego fotel. To jest fotel, który zachował się w takim stanie, jakby Ziemski właśnie z niego wstał. Jest ochlepany farbami, jest bardzo zniszczony i ten fotel w pracowni znalazł się nie przypadkiem. Jego kuzynka chciała go wyrzucić na śmietnik, natomiast on powiedział, że to będzie idealny dla niego mebel i on go będzie używał do przechowywania tutaj swoich rzeczy. Finalnie ten fotel służył mu do siedzenia i dzisiaj jest bardzo ważnym elementem tego miejsca, takim znakiem czasów. Patrząc na niego zawsze czujemy takie wzruszenie i czujemy, jakby właśnie Ziemski przed chwilą z niego wstał i zostały po nim tylko ślady farb. Na ścianie tutaj, na biblioteczce wisi mapa. Zawsze opowiadam o tym, spotykając się z gośćmi w pracowni. Jest to mapa podróży, którą Ziemski odbył w 1975 roku. Była to podróż do Włoch, podróż autobusem ogórkiem, nieklimatyzowanym. Zwiedzali muzea, galerie i piękne miejsca. Natomiast zatrzymywała się na noc na polach namiotowych. Otwierali konserwy i spędzali czas miło albo przy ognisku, albo właśnie przy kuchenkach gazowych i konserwach. To była podróż, którą zawsze wspominał jako niezwykle inspirującą. Zresztą bardzo kochał malarstwo włoskie malarstwo renesansowe i ta podróż była dla niego szczególnie ważna, również dlatego, że odbył ją w towarzystwie swoich przyjaciół. Pracownia i mieszkanie, które przez lata było spełnieniem marzeń Rajmunda Ziemskiego, na końcu okazało się być jego więzieniem, ponieważ Ziemski był bardzo schorowany. W ostatnich latach swojego życia praktycznie nie widział, miał też ogromne problemy z poruszaniem się. W związku z tym nie mógł wychodzić z domu, ponieważ nie było tutaj windy na 6. piętro. Nie mógł wychodzić z domu, nie mógł już robić tego, co kochał, czyli spacerować nad Wisłą, czyli wychodzić na zewnątrz. Mógł tylko i wyłącznie tak naprawdę podziwiać to, co się dzieje za oknami, przez okna balkonowe znajdujące się naprzeciwko dzisiejszego Smyka. Około 70-metrowe mieszkanie, w którym się znajdujemy, składa się z pracowni, z antresolą, z maleńkiego pokoiku, w którym Ziemski mieszkał, spał, odpoczywał, otaczał się swoimi rysunkami, gwaszami, pamiątkami, ale też obrazami oraz z maleńkiej kuchni, w której nie spędzał wiele czasu, ponieważ nie był urodzonym kucharzem. Potrafił przyrządzić sobie kawę, herbatę czy jajecznicę, choć niektórzy mówią, że raz czy dwa zaskoczył na przykład pieczoną kaczką w pomarańczach. Dziś pracownia Rajmunda Ziemskiego wpisana jest na listę warszawskich historycznych pracowni artystycznych. W ramach współpracy z miastem stołecznym Warszawa odbywają się tutaj wydarzenia artystyczne, oprowadzania kuratorskie. Miejsce to jest udostępniane dla zwiedzających. Mogą oni zobaczyć, podejrzeć, jak wyglądało miejsce pracy twórczej Ziemskiego, zobaczyć to miejsce, gdzie mieszkał, gdzie pracował w praktycznie niezmienionym stanie. Michał, skąd pomysł na stworzenie w Warszawie programu wspierającego pracownię historycznych twórców, artystów, często już nieżyjących?
W 2013 roku z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie odbył się pierwszy festiwal Otwarte Mieszkania pod hasłem Mieszkania Sztuki. Wówczas przez 2 dni, to był weekend, kilkuset warszawiaków, prawie 1000 osób zwiedzało mieszkania związane z artystami, głównie nieżyjącymi. Były też pracownie otwierane przez współczesnych twórców. I to nam wówczas pokazało taką sytuację, w której w zasadzie nawet nie wiedzieliśmy, że się znajdujemy. Czyli mamy kapitalne, świetne wnętrza w mieście, takie jak też to, w którym się znajdujemy, po nieżyjących twórcach albo po twórcach, którzy już dawno zakończyli swoją działalność i powiedzmy, że te miejsca pozostawili. Miejsca, które znikają bezpowrotnie. I też bardzo wielu opiekunów, rodziny, też artystów zwracały nam uwagę na to, że zdarza się, że takie pracownie, kiedy artyści umierają, potem są opróżniane, wyrzucane na śmietnik są wszystkie zbiory, wszystkie pozostałości po meblach, wyposażenie. Czyli całe to fantastyczne wnętrze tych unikalnych miejsc, które właśnie decyduje o tym, że to są całkowicie takie wyjątkowe przestrzenie. To nam też dało do myślenia, że coś z tym obszarem dziedzictwa trzeba zrobić. To jest trochę taki drugi obieg tego życia kulturalnego Warszawy, do tej pory w ogóle nieznany, trochę taki podskórny, gdzie w latach 50., 60., 70., 80. była tworzona warszawska kultura, często były spotkania, wydarzenia, wystawy, gdzie filmy były kręcone, gdzie kapitalne rzeczy się działy, a my o tych miejscach praktycznie nic nie wiemy. O artystach wiemy prawie tylko tyle, co jest z wystawy, czy co jest, czy jest w muzeum, czy gdzieś z jakichś katalogów. A to są przestrzenie, które nam opowiadają kapitalne historie, często właśnie takie zupełnie niespodziane. I wówczas w 2013 roku ten festiwal stał się takim impulsem do tego, żeby na poważnie zająć się ochroną warszawskich pracowni historycznych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że tak to się będzie nazywało. Rok później, w 2014 roku, powstał przy prezydencie miasta stołecznego Warszawy specjalny zespół do spraw warszawskich pracowni historycznych. W skład tego zespołu weszły 3 główne biura miejskie związane z tym tematem, czyli Biuro Konserwatora, Biuro Kultury i Biuro Polityki Lokalowej, które odpowiada za politykę związaną z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi na terenie miasta stołecznego Warszawy. Weszli też eksperci, weszli twórcy czy przedstawiciele pracowni. Też ja miałem przyjemność od początku w tym zespole uczestniczyć. I w ramach prac tego zespołu już w 2014 roku zaczęliśmy wypracowywać pewną praktykę na początku, a później procedury postępowania z takimi lokalami. Bo bardzo wiele z tych lokali, z tych historycznych pracowni, to są lokale, które należą do miasta, czyli to jest domena publiczna, którą my spokojnie możemy się jakoś zaopiekować. Nie potrzebujemy do tego ustaw o ochronie zabytków, nie potrzebujemy do tego przepisów ogólnokrajowych. Bardzo często jesteśmy w stanie to załatwić na takim poziomie też lokalnym. Oczywiście to rozwiązuje tylko niewielki fragment problemów. Od tego się zaczęło. W tym zespole do spraw pracowni przygotowaliśmy projekt uchwały o pracowniach artystycznych, uchwały, która reguluje zasady najmu lokali użytkowych na terenie miasta stołecznego Warszawy, w tym pracowni historycznych. Ja wówczas już wszedłem w struktury miasta. Od 2015 roku pracuję w Urzędzie Konserwatora Zabytków, a od 2016 jestem stołecznym konserwatorem zabytków. Więc miałem możliwość osobistego nadzoru nad tymi pracami. Ta uchwała, którą przyjęliśmy kilka lat później, pozwala nam na zachowywanie takich miejsc i przede wszystkim to, że one zaczynają funkcjonować, jakoś żyć w tym obiegu miejskim. Najemcy mają obowiązek zachowywania pamięci po tych artystach, zachowania charakteru miejsca, genius loci i udostępniania tych pracowni warszawiakom. W przypadku różnych wydarzeń, takich wydarzeń jak Europejskie Dni Dziedzictwa, czy choćby jak festiwal o pracowniach artystycznych, który się odbył w październiku tego roku. To był pierwszy taki festiwal warszawskich pracowni historycznych. I to jest unikalny mechanizm, który oczywiście wspierany też przez innego rodzaju pomoce, jak obniżki czynszu, czy może dotacje, tworzy nam taki system opieki nad tymi miejscami i de facto buduje niesamowity potencjał kulturalny. A co decyduje o specyfice, charakterze tych miejsc? Te miejsca są bardzo różne. To, co je łączy, to
fakt, że pewna twórczość artystyczna jest generalnie zamknięta. Na początku obejmowaliśmy ochroną pracowni po zmarłych artystach, później pojawiły się też nazwiska twórców jeszcze żyjących, ale powiedzmy takich, którzy już te lata świetności mają za sobą, ale nadal się kapitalnie czują, się pojawiają. Tam dochodzi wtedy dodatkowo taki pierwiastek jeszcze ludzki, nie tylko opiekuna pracowni, bo to są często też osoby niesamowite, ale w ogóle samego artysty, który o tym opowiada. To wtedy ten charakter jest w ogóle wyjątkowy. Jest jedna z warszawskich pracowni historycznych, którą opiekuje się Grażyna Hase, czyli własną pracownią. Ma ten niesamowity walor, że właścicielka pracowni, artystka, opowiada o tym, co tworzyła 40, 50, 60 lat temu. I to jest historia niesamowita. Te miejsca, to co jest warunkiem takim niezbędnym, muszą zachowywać pamięć o artystach, czyli powinien tam być warsztat artystyczny. Jeżeli pracownia malarska, no to palety, pędzle, sztalugi, też nierzadko obrazy, bo też bywa, że w tych pracowniach są dzieła twórców. Warsztat rzeźbiarski to cały zestaw narzędzi, jakieś młotki, dłuta, czasem takie podciągi do podnoszenia rzeźb, czyli to wszystko, co w warsztacie rzeźbiarskim jest niezbędne. Mamy warsztaty architektoniczne z rajzbretem, z półkami, takimi szufladami na rysunki architektoniczne, czy warsztat scenograficzny. Każde z tych miejsc pokazuje to otoczenie, to środowisko, w którym artysta tworzył. Pokazuje też jego często życie prywatne, jakieś bibeloty, jakieś gromadzone przedmioty, książki. Czyli wszystko to, co opowiada nam historię taką mniej znaną, tą nieoficjalną, nie z wysokiego C, czyli taką bardziej ludzką. I to jest niesamowite dopełnienie zawsze tej takiej bardziej znanej historii sztuki. A powiedz, na jakie wsparcie mogą liczyć miejsca wpisane na listę tych warszawskich historycznych pracowni artystycznych? W zależności od tego, czy pracownie historyczne są pracowniami miejskimi i czy są jakby na tej liście warszawskich pracowni historycznych, czyli to są lokale komunalne, w których najemcy prowadzą jakąś działalność, czy to są też pracownie historyczne prywatne, na przykład jakaś rodzina miała pracownię czy dom i jest to też miejsce o takim charakterze, to wsparcie jest różne. Wszyscy opiekunowie generalnie mogą się starać o miejskie dotacje na wsparcie tej działalności. Moje biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków takie dotacje udziela. I to są środki, które mogą być przeznaczone zarówno na działania związane z inwentaryzacją, dokumentacją, wydarzeniami, festiwalami, publikacjami, ale też często wyposażeniem tych lokali, na przykład w jakąś szafę, w sprzęt, czyli to, co jest niezbędne. I o to mogą się starać wszyscy. Jeżeli to są lokale miejskie, no to tutaj dochodzi jeszcze inna forma pomocy. W lokalach miejskich opiekunowie muszą płacić czynsz. I ci opiekunowie mogą się starać o obniżkę czynszu. My wychodzimy z założenia, że skoro prowadzą pewną działalność, która wzbogaca ofertę kulturalną miasta, to tą działalność można jakoś wycenić. Wiemy, ile kosztuje festiwal, ile kosztuje odczyt, ile kosztuje spotkanie autorskie, ile kosztuje promocja czy wystawa. I jest jakiś wkład w kulturę miasta, wkład wycenialny. To dla nas się staje pewnego rodzaju impulsem do tego, żeby wnioskować w dzielnicach o obniżki stawki czynszu i stosować te absolutnie minimalne, co w kilku przypadkach już się udało.